Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupuj korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź alemo, kupuj na Enebie. O, witam serdecznie z zamarzniętej, zatrutej gazami dziury pośrodku lodowatego pustkowia, którą niedługo niektórzy z naszych obywateli będą nazywać domem i schronieniem. Witam w kolejnym odcinku frostpunkowym. Ostatnio przeżyliśmy zamieć i rozpoczęliśmy kolonizację Winterhome i dzisiaj pewnie skupimy się na kolonizacji Winterhome i przystosowaniu tego wyniszczonego miejsca, przystosowaniu do życia. Tak, musimy się pozbyć zatrutych obszarów, budując specjalne dzielnice, ale przede wszystkim musimy również zapewnić podstawowe dobra, żeby to miasto mogło funkcjonować. Także zaczniemy przede wszystkim od... Nie będę wam mówił, jak bardzo, kiedy prowadziliśmy serię na streamach i też kolonizowaliśmy Winterhome, ale tylko czasowo tam poszliśmy ścieżką zniszczenia tego miasta do końca, żeby zebrać rdzenie. Tutaj natomiast próbujemy odbudować to miasto. Jak bardzo Zając tam zamebił. Powiem, musicie sami sobie sprawdzić, polecam, bo tam zupełnie inaczej gameplay jest poprowadzony, także jak ktoś chce więcej frostpunkowych spaczeń w inny sposób, to polecam. Powiem tylko, że to, że tutaj mamy odśnieżony teren i tutaj mamy możliwość budowania dzielnic mieszkaniowych ponad skażoną doliną, wiele zmienia. I jak ktoś tego na początku nie zobaczy, że to jest przygotowany teren, a będzie na siłę odśnieżał wokół generatora i tych zniszczonych gazów i tam próbował wciskać dzielnice mieszkalne, to może być problem. Na szczęście tutaj nie jesteśmy takimi amebami, prawda? Prawda? Od razu machniemy dzielnicę mieszkalną. Dzielnicę mieszkalną, a zbudujemy tak, żeby się jeszcze nie łączyła z dzielnicą wydobywczą. Myślę, że od tej strony w ogóle zaczniemy. Budujemy jedną dzielnicę mieszkalną i od razu myślę, że druga dzielnica mieszkalna również będzie wskazana. Także kolejne heksiki. Dobra, dzielnice mieszkalne będą budowane. Teraz musimy odpalić generator. Generator będzie potrzebował paliwa, potrzebujemy żarcia i potrzebujemy dzbanków dla naszych obywateli. Także zaczniemy od przesyłania zasobów. Część paliwa z Nowego Londynu zostanie przetransportowana paliwo. To powiedzmy, że na razie węgiel. Powiedzmy, że na razie węgiel będziemy transportować, bo węgla mamy bardzo dużo. Tu magazyny mają 10 tysięcy. Powiedzmy, że na razie będziemy 200 paliwa transportować. Od razu żarcia. Może być nawet z górką, z nadwyżką. Od razu pewnie skrzyneczki będą potrzebne. No i dzbanki dla naszych obywateli. Przenieść zasoby. Tyle mamy zrobione. Możemy odpauzować grę. Od razu tutaj widzicie, mosty powietrzne działają. Także możemy włączyć generator, dzięki czemu ciepełko będzie działać i zobaczymy, ile zużywa na razie generator. Generator ma solidną nadwyżkę, także te 10 tysięcy to spokojnie zamagazynujemy. No i czekamy, aż się zbudują dzielnice. Nie czekamy, bo zaczynamy odśnieżać. Bo my musimy budować te dzielnice, tu się trochę nakłada, to nie moja wina, to się nakłada. Dzielnice filtracyjne, tylko żeby je budować, to my je musimy budować w specjalnych miejscach, tak? Tam, gdzie są te czaszunie. Czyli musimy najpierw to odśnieżyć. Lodołamacze szybkie. Lodołamacze bezpieczne. Te są tańsze. Szekli mamy dużo, mamy 2000, ale jak będziemy marnować... Pozaż ekipy lodołamaczów z ciężkim sprzętem zaawansowanym urządzeniami ochronnymi zapewni bezpieczeństwo. Toksyczne gazy Winterhome mogą zranić lub potencjalnie zabić niektórych ludzi. No to nie, no to na razie siła robocza tu jest na wagę złota. Także weźmiemy te lodołamacze bezpieczne i ich za pomocą zaczniemy tu pierwszą tą szczelinę odśnieżyć, żeby zbudować na niej dzielnicę, która zajmie się uzdatnianiem tego terenu. Natomiast w starym Londynie to jest normalnie chillera utopia. Ciepełko, magazyny prawie pełne, wszyscy szczęśliwi. Dosłownie, praktycznie wszyscy szczęśliwi poza niezłomnymi, którzy, przypominam, że w poprzednim odcinku wybraliśmy opcję przeciwną dla nich. Oni chcieli wysadzić całkiem Winterhome i pozbierać generatory. Także nie jest źle, tylko problem jest taki, że nas nagli czas. Nie wiem, czy więcej siły roboczej nie musimy sprowadzić do Winterhome, bo tu się na razie marnują żbiczki, nie? Może więcej zaczniemy wysyłać ludzi do Winterhome'u. Mamy nadwyżkę wszystkiego. A im szybciej prześlemy ludzi, tym szybciej zaczną działać w tamtym obszarze, no. Także udamy się do Winterhome. Damy się do Winterhome i od razu więcej ludzi, więcej wszystkiego tu załadujemy. Więcej ludzi to więcej działających lodołamaczy, więcej fabryk. I tu jest ogromne pokłady surowców, przede wszystkim te rdzenie. A, tu jest jeszcze jeden rdzeń znaleźliśmy. Dobra, to jest 18 rdzeni, tak? 18 rdzeni to jest sporo.
jakby nie patrzeć. Także od razu przerzucamy również ludzi do Winterhome'u. Mamy dużo wolnej siły roboczej. Myślę, że tak od razu z 1000 z Nowego Londynu. Poza tym wszystkich uchodźców, których łapiemy poza miastem. Zły dobór słów, żeby mnie YouTube nie zbanował. Wszystkich ludzi, podróżników, wędrowców, mieszkańców pomniejszych miast, których spotykamy po drodze, oni trafiają do Londynu. My natomiast ich przesyłamy do Winterhome, żeby go zasiedlić. To oczywiście więcej dzielnic mieszkalnych będzie potrzebnych. My tu zbudowaliśmy pierwsze dzielnice mieszkalne, tak? Tak, dzielnice mieszkalne. Od razu je rozbudujmy, bo zapewne będziemy musieli tutaj zbudować szpitale. Na styk jest, ale my sprowadzamy więcej ludzi, to od razu je rozbuduj i postawimy tu szpitale, bo ci ludzie będą tu chorować. Na bank ci ludzie będą tu chorować. Obóz łowców niewolników. Eksploracja nie zatrzymuje się. Mamy chyba w ogóle wszystkie obszary zbadane, tak mi się wydaje. Chyba że coś nowego się pokaże. Mapa jest przeogromna, tak czy siak. Mapa jest gigantyczna, jeżeli chodzi o eksplorację. I pod to, co można tu robić. Dalej jestem zafascynowany, że jest mechanika robienia tych dróg autostrad i to jeszcze 2 rodzajów. Jeszcze jedyne, czego mi brakuje, to możliwość stawiania wieżyczek jak w Medievalu. Przez lata na tych terenach zginęło kilku zwiadowców. Na szczęście udało nam się dotrzeć po śladach do tego opuszczonego murem obozu. W środku widać klatki i strzeżone chaty. Najwyraźniej jest to obóz niewolników. Wysyłając strażników moglibyśmy rozprawić się z łowcami i uratować część więźniów. Zwiadowcy zdecydowanie poczują się lepiej, gdy będą mogli badać teren bez konieczności ciągłego oglądania się za siebie. Dobra, potrzebuję 20 oddziałów strażników, ekipy frostlandowe, 1000 mieszkańców uwolnimy. Także oczywiście ich wyślemy. I tutaj mamy zakopaną wioskę. Pod ściegiem leży osada z dawnych czasów. Jej mieszkańców dawno już nie ma, a budynki są zniszczone i uszkodzone przez mróz. Materiały, dużo materiałów. Dobra, to zbudujemy drogę. Od razu zrobimy most powietrzny, bo nas stać. Nie będziemy się tam w jakieś półśrodki bawić. Myślę, że przez Winterhome poprowadzi tutaj droga. Także do Winterhome możemy też w sumie zrobić dosłownie tak, zbudować, żeby przejście było. W ogóle jest Nowy Londyn i przez Nowy Londyn też poprowadziłem drogę. Ten most powietrzny i dosłownie teraz w Londynie widać tutaj, o widzicie? To jakby były te takie wyciągi narciarskie. To jest most powietrzny. Autostrada przechodzi przez Nowy Londyn. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Charlotte Butcher, mieszkanka kolonii. Niedobrzy pielgrzymi obmyśla plan. Zawsze potrafią sprawić, żeby zarządca słuchał ich pomylonych pomysłów. Przez to miasto się stacza. A teraz doszło jeszcze Winterhome. Ich szaleństwo zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich. To nie może tak dalej trwać. Ktoś musi coś z tym zrobić. Próbowaliśmy rozmawiać, teraz nadeszła pora na działanie. Wściekli członkowie frakcji niezłomni zamierzają sabotować działania w Winterhome. Jak widzicie, podziały narastają, a my walczymy o przetrwanie. Teraz zasiedlimy większą liczbą kolonistów w Winterhome. Rozbudowaliśmy dzielnice. Tak, dzielnice rozbudowane. Szpital dydaktyczny, aby zmniejszyć liczbę chorych. Także zbuduj szpital. Oraz brakuje węgla. Ej, brakuje, serio? My tyle węgla tutaj podrzucamy i to brakuje? No dobra, stać nas jeszcze, żeby więcej przerzucać. Nowy Londyn ma spore zasoby. Znaleźliśmy technologię, która da nam możliwość produkcji pary. Obiekt, który szybko zamienia naturalne ciepło źródeł geotermalnych w parę, stosując mniej rygorystyczne filtrowanie podziemnych toksyn gazu. Ty, możemy te gazy z Winterhome zamienić... A nie, czekaj, przecież w Winterhome były te... A, to wszystko wyjaśnia. W Winterhome są te źródła, widzicie? Tutaj. A więc będzie źródło ciepła. Być może nie będziemy musieli aż tyle tych rdzeni wykorzystywać, bo tu będą te źródła pary geotermalnej. Jać, ale ta gra jest rozbudowana. Okej, jest nowy zastrzyk populacji, świetnie. Nowy zastrzyk populacji, także brakuje mieszkań. Aha. Ale zawczasu machniemy tutaj o centrum obserwacyjne, bo tu będą sabotaże, już były pogłoski o sabotażach i działalności wywrotowej ugrupowania niezłomnych, także zbudujemy od razu centrum obserwacyjne, które będzie pilnować obywateli. Budujemy centrum obserwacyjne. Budujemy... A, to są trujące gazy. No to w tym kierunku budujemy dzielnicę mieszkalną. Ciach, 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 dzielnica mieszkalna. Obok 2 zniszczonych pojazdów transportowych stoją nieoznakowane groby. Ani uszkodzenia maszyn, ani śmierć tych ludzi nie były przyczyną naturalną. Jeśli naprawimy pojazdy, przydadzą się podczas przyszłych ekspedycji. Jakieś możemy mieć pojazdy napędzane rdzeniami, które przyspieszą czas eksploracji spadnie.
drastycznie spadnie, albo możemy 2 rdzenie. My generalnie mamy chyba wszystko odkryte, także wydaje mi się, że nie potrzebujemy przyspieszenia czasu eksploracji. Pewnie byśmy szybciej ewentualnie zbierali zasoby po mapie, ale te 2 rdzenie będą bardziej przydatne. Zbierzmy te 2 rdzenie. Natomiast tutaj możemy odbudować bazę wypadową, bazę Fortitude. Opuszczona baza witana znakiem Fortitude. Zawalił się dach laboratorium, w którym naukowcy badali przyczynę mrozu. Sale szkoleniowe wyszły jednak z tego bez szwanku, podobnie jak sprzęt wykorzystywany do nawiązywania kontaktu z innymi miastami dysponującymi generatorami. Możemy zabrać wszystkie zachowane zapasy z powrotem do Nowego Londynu, albo możemy je zostawić, dzięki czemu ponowna aktywacja bazy będzie mniej kosztowna. Tutaj możemy aktywować tą bazę. To będzie posterunek. Pytanie, czy ten posterunek coś jeszcze da, bo to są aż 3 rdzenie. Odbudowa bazy będzie trudniejsza. Ale będzie możliwa. Ej, to ja wolę odbudować tą bazę większą ilością materiałów, tak? Ale 3 rdzenie odzyskać. Aha. I odbudujemy ją za pomocą 2 rdzeni. No dobra, to zawsze 1 rdzeń do przodu. Rdzenie póki co są najważniejsze. To sprowadzicie te 2 rdzenie i potem z powrotem je tu zamontujemy. A, dobrze, jak tam Winterhome? Czy wy to odśnieżyliście? Faktycznie wolno odśnieżają. Oho, sabotaże w Winterhome. Zarządco, niektórzy koloniści przekonani przez niezłomnych zaczęli sabotować nasze działania. Grzebią przy maszynach i niszczą różne konstrukcje. Możemy wybudować wieże strażnicze, aby przywrócić porządek, ale niektórzy pielgrzymi sugerują bardziej radykalne podejście. Proponują wprowadzenie prawa publiczne egzekucje. Uważają, że to nie tylko wspomoże nasze wysiłki, ale również pokaże kolonistom, że lepiej skupić się na pracy niż na buncie. Sabotaż doprowadzi do niszczenia dzielnic, dopóki nie zostanie przywrócony porządek. Napięcia między niezłomni a pielgrzymi rosną. Mam nadzieję, że bez wojny domowej. Jedyne, czego nam tutaj brakuje, to wojny domowej, poważnie. Możemy zbudować wieże strażnicze razy 2. Możemy machnąć publiczne egzekucje. Pomyślimy o innym rozwiązaniu. No z jednej strony publiczne egzekucje by permanentnie rozwiązały pewien problem, ale jeżeli tutaj idziemy faktycznie pod kolonizację i budowanie szczęśliwego społeczeństwa, jak ktoś chce zobaczyć egzekucję, to zapraszam na streamy. O, tak wam powiem. A tutaj machniemy wieże patrolowe. Musimy postawić 2 wieże patrolowe w Winterhome. My je prawdopodobnie mamy wybadane. Wieże patrolowe. Zbuduj 1 wieżę patrolową i tutaj tą dzielnicę od razu rozbudujesz. I machniemy tutaj kolejną wieżę patrolową. Świetnie. A tu już działa szpital? Świetnie, działa szpital. Kilka osób jest już chorych. Tu musimy odśnieżyć, żeby było miejsc. Znowu brakuje węgla. Ej, ale ten Winterhome pożera gigantyczne ilości węgla. Jak przyjdzie zamieć, to my tych wszystkich miast nie ogrzejemy. Z tym, co mamy. Na pewno nie. Konflikt między pielgrzymami a niezłomnymi narasta, gdyż osiedlenie się w Winterhome zaprzepaściło ich marzenie o stworzeniu ciepłej oazy. Splądrowane zapasy i marzenie umarło, rdzenie zniknęły, już nigdy nie poczujemy prawdziwego ciepła. Wyryte na ścianach magazynów, a zaraz pod nim śmierć frakcji pielgrzymi. Spokojnie, rdzeni mamy 18, łatwo dostępnych zamiast kilkuset, ale spokojnie, spokojnie. Poza tym jest ciepło geotermalne. Może wykorzystamy ekologiczne źródła ogrzewania. Udało ci się zaprowadzić spokój w Winterhome, przynajmniej na razie. Kolejne wieżyczki obserwacyjne powstały. Dzielnice już nie będą ponosić szkód związanych z działaniami sabotażystów. Jeśli środki podjęte w celu zapobiegania sabotażu zostaną zniesione, Winterhome ponownie będzie zagrożone zniszczeniem. Dobrze, to mucho importante wiadomość, ale my jeszcze nie zrobiliśmy nic, żeby zbudować te dzielnice. Chyba musimy więcej odśnieżyć terenu. Dobra, w końcu budujemy pierwszą dzielnicę, gdzie za 21 tygodni poziom skażenia będzie katastrofalny. Super, potrzebujemy więcej robotników w Winterhome. Mamy jeszcze jakichś wolnych ziutków z Nowego Londynu, którzy chcą się przysłużyć sprawie? Świetnie, 700, dawaj ich tu. Potrzebuję więcej ludzi. Na północnych krańcach mapy znaleźliśmy wyczerpany szyb naftowy. Możemy zdemontować, nic więcej z tym nie zrobimy. Także jak najbardziej, ale tu jest ciekawa opcja. Prowizoryczna kopalnia. Grupa nomadów stworzyła w tym miejscu kopalnię, a wydobywanie surowce wykorzystywała jako paliwo w swoich prymitywnych cieplarniach. Jednak konstrukcja okazała się wadliwa i jak dotąd nie udało się z niczego wyhodować. Po krótkiej wymianie zdań z naszymi zwiadowcami okazało się, że nomadzi mogą przekazać nam to miejsce, jeżeli dostarczymy im wystarczająco dużo żywności, żeby mogli się udać gdzieś indziej. Możemy się ich pozbyć siłą.
i po prostu będziemy wydobywać węgiel, albo możemy im wysłać żywność i będziemy mogli założyć permanentny chyba tak, posterunek wydobywający węgiel kosztem 10 000 żywności. Także możemy im wysłać tą żywność i potem rozpoczniemy... Tak, musimy im dostarczyć fizycznie tą żywność. Ej, to mi się podoba. Tu mamy jeszcze zagęszczenie tych osad, ale ich na razie nie ruszamy, bo skupiamy się totalnie na Winterhome. W ogóle Winterhome już jest tak skolonizowane, że praktycznie przewyższyło... O, znowu populacja Nowego Londynu się powiększyła. Jednych zabierasz, drudzy przychodzą. Toksyczność Winterhome spada do poziomu toksycznego. O, jedna tam. Jedna dzielnica filtrów już działa, świetnie. Zaraz rozpoczniemy... O, jest populacja. Możemy budować kolejną. Rdzeni potrzeba. Rdzenie gdzieś tam sprowadzamy. To w takim razie od razu odśnieżamy kolejne obszary. Winterhome póki co nieźle sobie radzi. Oczyszczamy teren. Populacja tam się stabilnie zwiększa. Także myślę, że możemy udać się na północ i zająć się tymi wioskami na północy, bo to jest strasznie dużo jakichś osad dziwnych. Obóz wokół statku. 5000 populacji. Tyle co nasz na przykład Dreadnought czy ten Winterhome. Z burty wraku statku więziennego zwisają zerwane łańcuchy. To miejsce założyli zbiegli skazańcy, którzy przysięgli wszystkim mieszkańcom równość, ale z czasem pojawiły się gangi walczące o władzę. Zwiadowcy twierdzą, że w osadzie panuje chaos, a każdy obszar ma odrębne prawa i zwyczaje. Dopóki nie zostanie jednolity ośrodek władzy, nic nie możemy z tym wrakiem zrobić. No faktycznie wrak okrętu. Światełka się palą. Nie możemy przywrócić starych przywódców, bo mamy za mało równości, ale możemy wesprzeć nowych przywódców. Ludzie barona stworzą ogromny rynek, oferujący wszystkim rozmaite możliwości. Obóz wokół wraku statku przyjmie zasadę zasług, czarny rynek oraz nową walutę, zapewniając ciepłowniki miastu Londyn. No możemy ich wszystkich sprowadzić siłą i rozprawić się z gangami. Dobra, ej, tworzymy naszą jakąś kolonię handlową, tak? Niech będzie. Tylko musimy połączyć was drogą. Oni będą ciepłowniki załatwiać. O, dawaj. Aż most powietrzny machniemy. Aż wam most powietrzny zbuduję. Szekielki, szekielki, kochane szekielki. Przez obóz 11. Tutaj naszą placówkę badawczą do Nowego Londynu. Pięknie to wygląda. Wszystkie drogi prowadzą do stolicy. Gorące źródła. Kolejna mieścina na północ, 3500. Ci zahartowani ludzie darzą głębokim szacunkiem swoje naturalne źródło, które ich zdaniem mogą wyleczyć każdą dolegliwość. Proste cieplarnie i podziemne domy ledwo wystarczą, by wyżywić i pomieścić wszystkich, dlatego w tej społeczności niczego się nie marnuje i nie toleruje słabości. Są nieufni wobec obcych, ale możemy spróbować przekonać ich albo zmusić, żeby pozwolili naszym chorym korzystać z naturalnych źródeł. Jeżeli uzyskamy dostęp i drogę do gorących źródeł, będziemy mogli obniżyć wskaźnik choroby. Aby uzyskać dostęp, muszą mieszkańcy Hot Springs twierdzą, że zapewnią nam dostęp, jeśli odbudujemy stację załadunku na wysokiej przełęczy oraz pomożemy w ich grzybowym eksperymencie na nieskończonych równinach. Widzicie, mamy questy o NPC-ach, albo możemy siłą wymusić. Dobra, możemy zrobić te questy, bo tu są te grzybowe jaskinie, tak? Nasi zwiadowcy natrafili na szereg odmian grzybów rosnących w różnych zakamarkach jaskiń. Wzdłuż ściany biegną zniszczone rury grzewcze. Zwiadowcy podejrzewają, że mieszkańcy Hot Springs spróbowali wyhodować tutaj wytrzymalsze rośliny jadalne. Możemy zabrać grzyby, aby zwiększyć różnorodność hodowli z naszych cieplarniach, albo naprawić obieg i podzielić się korzyściami z mieszkańcami Hot Springs. Możemy zabrać, wydajność produkcji wzrasta, albo możemy to naprawić. Tworzy miejsce do zbierania żywności. O, permanentne miejsce do zbierania żywności i mieszkańcy Hot Springs będą zadowoleni. 200 prefabrykantów, stać nas. Żywność. Na razie nie zbieramy, bo mamy inne zasoby żywności. O, już możemy uzyskać. Dzięki gorącemu źródłom część naszych chorych i rannych szybciej wróci do zdrowia. Umożliwi otworzenie posterunku, który spowoduje obniżenie wskaźnika choroby. To się przyda dla tych z Winterhome. Także połączymy drogą. Połączymy was drogą z... Gdzie będzie najbliżej? Chyba tutaj. Także tu cyk. Cyk. Nowy Londyn jest tutaj, nie? Zrobimy ciach. I tu się podłączymy do tego. O, przez osadę górniczą. Ładnie to wygląda. Ej, podoba mi się to budowanie tych autostrad. Mega satysfakcjonujące. A tutaj, proszę Państwa, mamy pierwszą działającą dzielnicę wydobywczą rdzeni. Już jeden rdzeń wydobyliśmy, dodatkowy, zostało 5 i wy tutaj powolutku 0,6 rdzenia na tydzień wydobywacie. 500 ludzi kopie te rdzenie i próbuje wydobyć. Nawet nie wiecie, ile tu się rdzeni zmarnowało. Nawet nie wiecie, ile pod tym Winterhome leży rdzeni i mogliśmy je do Nowego Londynu załadować. Ale nic, wybraliśmy ścieżkę, wybraliśmy inną opcję budowy tego miasta.
Przydział, zakwaterowanie według zasad. Przyznawany jest na podstawie wykładu finansowego osoby do kasy miasta. Osoby, które nie płacą składek, pozostaną bez zakwaterowania. Schronienie lekko wzrasta, przychody ciepłowniki lekko wzrasta. No i to mi się podoba. To mi się podoba taka ustawa. Nie dość, że zwiększymy liczbę osób na liczbę osób w dzielnicach, które można wrzucić, to jeszcze bastiony wydobywcze. O, już mi się podoba. Uchwalimy to prawo potem. To jeszcze będziemy na tym zarabiać. No, prawdziwa patodeweloperka. Patodeweloperka. Czysta formalność, podliczenie głosów, większość zapewniona 81, ustawa o patodeweloperce weszła. Kredyt 0%, nice. Idealnie. Co tam gaz staje się coraz bardziej zabójczy? Co ty mi tam gadasz? Co ty mi tam gadasz? Czy musimy zbudować przetwornik upłynnienia węgla? Niech będzie, bo obiecaliśmy. Jak to wygląda Winterhome? Odśnieżyliście kolejną rozpadlinę? Jeżeli ją odśnieżyliście... A, tu jest. To tu postawimy kolejną dzielnicę, która neutralizuje gazy. Tu jest pierwsza z nich. Jakieś wielkie, jakieś rury, kominy coś tu robią. Przetapiają. Utylizują. Toksyny w nich zawarte. Dobrze, dobrze. Oho, i węcior. Toksyczne gazy narastają. Uchwal prawo elitarni robotnicy. Robotnicy w Winterhome nie przestają kaszleć. No to załatwcie im maseczkę. Musimy wytrwać. Dobra, zobaczymy tych elitarnych robotników. Wstrzymajcie oddech dzieciaki. Wydajność musi trwać. Więcej osób do kopalń. Więcej rdzeni do wydobycia. Gdzie są kolejne rdzenie? Tu jest kolejny rdzeń i tu jest kolejny rdzeń. Więcej rdzeni. Więcej! Aha, i elitarni pracownicy to jest jedna z technologii koncepcji, która jest dość kontrowersyjna. Na czerwono się świeci. Wydajność produkcji znacząco wzrasta. Radykalna idea. Zapotrzebowanie na ciepło spada. Nikt nie pobiera tej koncepcji. W tych surowych warunkach nie ma miejsca na słabość. Będziemy polegać wyłącznie na najsilniejszych pracownikach i deployujemy, aby w pełni wykorzystywali swój potencjał. Badaj. Jak tam Hot Springs? Hot Springs to w ogóle można zupgrade'ować. Wybudować sanatoria! Proszę bardzo! Ale NFZ się rozbudowuje. Jeden rdzeń zużyjemy i możemy ulepszyć to sanatorium. Wydajność produkcji drastycznie spada. Drastycznie obniżyć wskaźnik choroby we wszystkich miasteczkach i koloniach. Popraw warunki w osadzie, zwłaszcza w tutejszych placówkach medycznych. O, no i elegancko. Wypełniono obietnicę. 4000. No te obozy tutaj duże się robią. Obóz wokół statku. O, jeszcze to można rozbudować. Mamy te? Nie mamy. Ile potrzebujemy? Nie mamy siły roboczej. Prefabrykantów nie mamy. Co jest? Pierwszy raz od dłuższego czasu skończyły się materiały budowlane i szekle trochę się kończą. O nie. Ty, a tą chorobę to możecie te sanatoria otwórzcie w Winterhome. Możemy wybrać, które miasto dostanie dostęp do sanatoriów w gorących źródłach. Niech to będą ruiny Winterhome. O właśnie, ruiny Winterhome, bo to ci ludzie tam dostają tej gruźlicy. Czy czegoś. No, idealnie. I tu powinno być dużo mniej chorych. Bo co chwila mamy chorych i część z nich udaje się wyleczyć, a część z nich niestety nie. Dobra, zużyjemy kolejny rdzeń, żeby zupgrade'ować obóz i od razu zużyjemy pozostałe 2 rdzenie, żeby zupgrade'ować obóz tego barona na maksa, który będzie nam dostarczał. Ile wy nam szekli dostarczacie? 5 dodatkowych szekli ciepłowników na tydzień. Bardzo dobrze. Znowu pozbyliśmy się rdzeni wszystkich. No i dobrze, bo to trzeba teraz uważać, żeby nie przesadzić. Co my tutaj mamy? To są jakieś baryłki ropy. Nomadowie, możliwe osadnictwo. Trafiliśmy na wielki tartak i wypalarnie leżące do grupy nomadów, wytwarzających ropę z zamarzniętego drewna. Nasi inżynierowie uważają, że możemy mocno usprawnić działania maszyny. Jeśli nawiążemy porozumienie z tymi nomadami, moglibyśmy dzielić się maszyną, oferując im część zapasów. Możemy także przejąć maszynę siłą. Udostępnij miejsce. Zyskamy dostęp do ropy produkowanej przez maszynę, ale będziemy musieli się dzielić z nią z nomadami. Albo zyskamy dostęp do całej ropy. Dobra, my póki co mamy dobre relacje z tymi nomadami. Poszliśmy ścieżką kolonizacji i dzielenia się z surowcami ze wszystkim, bo my nadmiar. Także podzielmy się. Musimy wybudować... 5 milionów, dobra, to styknie. Nie można być zachłannym, damy radę. W ogóle fajne jest przy tych budowach dróg, że teren, czy są wzgórza, doliny, płaski teren ma wpływ na to, ile drogi możemy zbudować. Że jakbyśmy chcieli tutaj na siłę górą poprowadzić, to musielibyśmy więcej przystanków machnąć. Czy przez to i to jeszcze można upgrade'ować. Czyli kolejne 3 rdzenie, tak?
A tu odkryliśmy kolejną jaskinię nomadów. Tereny strzegną ciemne sylwetki, które okazały się nomadami z tych rejonów. Odgłosy stukania i piłowania niosą się po lodzie. W oddali widać wejście do lodowatych jaskiń. Czasem nocami słychać groźne krzyki, ale nie ma nic straszniejszego niż noce spędzone w ponurej ciszy. Strażnicy nomadów sygnalizują, że mamy nie podchodzić. Możemy jedynie nasłuchiwać pogrążeni w zamyśleniu. Ale przy tych wszystkich questach, eventach robiliśmy te dobre relacje z nomadami. Więc chyba damy radę. Przypomnij o naszych relacjach. O właśnie, i poproś o pokazanie jaskiń. Albo możemy wejść siłą. Nie no, jesteśmy family friendly. Family friendly na YouTubach. Jak ktoś chce Total Creek i niszczenie, to na Twitchu. Nie powinniśmy oczekiwać niczego w zamian. Nomadzi zaprosili naszych zwiadowców do swoich domów. Nie powiedzieli zbyt wiele, ale z obserwacji naszych zwiadowców wynika, że jaskinie to miejsce handlu żywnością i zapasami. Imponująca jest wydajność, z jaką nomadzi wykorzystują ropę jako źródło światła i ciepła. W prezencie ich starszyzna zaoferowała rysunki ogrzewaczy napędzanych ropą. Choć to jedno z najprostszych urządzeń w ich posiadaniu, są bardziej zaawansowane niż sprzęty w naszych domach. Przynieść rysunki do miasta Nowy Londyn. O, i zimno permanentnie spada. Czyli mniej będziemy musieli przeznaczać na ogrzewanie reaktora. Pięknie. Sesja rannych. Możemy kolejne prawo ustanowić. Radykalne prawo w programie. Prawo znajdujące się obecnie w programie wykracza poza to, co jest w stanie zaakceptować przeciętny obywatel. Przegłosowanie go będzie trudniejsze niż w innych przypadkach, a po jego uchwaleniu zradykalizują się frakcje zarówno za, jak i przeciw niemu. Aha, to są ci elitarni robotnicy, których wybadaliśmy. 39 za, 38 niepewnych, znaczy przeciw i 23 niepewnych. Za są pielgrzymi i Frostlanderzy, którzy są największą partią. Przeciw są niezłomni. No dobra, wystarczy przekonać tego Frostlanderów i powinno być wystarczająca liczba głosów. Chociaż nie, my tutaj potrzebujemy więcej niż 50, tu chyba jest 63 czy ileś. Poczekajcie, na razie Frostlanderzy. Głosujemy za. Co możemy wam obiecać? Zaawansowaną cieplarnię na bioodpady, może być. Potrzebujemy więcej głosów, jest 4 niepewnych. Ej, ta ustawa może nie przejść. Nowolondyńczycy. Głosujcie za. Uchwal bastiony wydobywcze. Komuś już to obiecaliśmy. Świetnie. To jedną obietnicą zrobimy, 2 partie zadowolimy. O, 74. Ok, i głosujemy. A nie, tu jest 51. Dobra, czyli zwykła większość jest wymagana. Bo przy niektórych ustawach musi być 2/3. Dobra, przeszło prawo. Teraz jak bardzo wkurzyli się niezłomni. Po wprowadzeniu prawa elitarni robotnicy możemy teraz wysłać robotników w specjalnych kombinezonach, aby bezpiecznie zatkali szczeliny w Winterhome. Nie są całkowicie odporni na choroby, ale ich tolerancja na toksyczne gazy jest znacznie wyższa niż zwykłych ludzi. Oho. Mają 2 piąstki rewolucyjne. O, lipka. Zarządco, ku uciesze frakcji niezłomni nasze miasto mocno wspiera ideę rywalizacja i wydaje się być na dobrej drodze, aby uczynić rywalizacja fundamentem naszego społeczeństwa. Musimy upewnić się, że nasze miasto nigdy nie przyjmie idei wspólnota, oświadczył członek frakcji niezłomni. Musimy w pełni poprzeć ideę rywalizacja. To są te idee. My za bardzo nie zwracaliśmy uwagi na te idee. Są 3 grupy idei, tutaj w lewym rogu ekranu widać. Że my tak w sumie gramy bardziej pod wspólnotę, a nam wychodzi rywalizacja. Wszystkie prawa i budynki frakcji wspólnota będą zwiększać napięcie, dopóki idea rywalizacji pozostanie silna. Aha, oni mają 3 ferworu. Niedobrze, możemy im jakoś zbić ten ferwor? Możemy relację przyznać, ale nam bardziej interesuje ferwor. Spada. Możemy udzielić wam poparcia. Okej. No i to na razie tyle. Na razie tyle. Jak tam nasze kochane Winterhome? Czy możemy postawić ostatnią... Ja rdzenie wszystkie zużyłem! O, cholipka. Dokopaliśmy się do nowej tej kopalni, znaczy tego obszaru wydobywania rdzeni. To zbuduj... Może nie za ładnego tasiemca, ale zbuduj. Musimy na szybko jeden rdzeń ogarnąć. Potrzebujemy rdzeni. Zmniejszenie kosztu eksploracji minus 10. Dobra, rdzeni potrzebujemy. Czy jeszcze gdzieś tu zostało jakieś rdzeń do podniesienia? No to ciekawa sesja rady się zebrała. Mianowicie debatujemy nad miejskimi sklepami monopolowymi odnośnie alkoholu. Jeżeli przejdzie ustawa, zwiększymy przyrost ciepłowników. I nie możemy za bardzo negocjować, bo mamy tyle obietnic poskładanych przy tych kontrowersyjnych ideach.
że nie ma już co i jak komu obiecać. Także możemy jedynie zdać się na los. Fajnie jakby te monopolowe przeszły. Tu byśmy zwiększyli sobie dochody. Oj, ale widzę, że tu głosów chyba nie nazbie... Patrz, jednym głosem! No dobra, to nie była jakaś kluczowa ustawa. Ale niech będzie. I przy okazji możemy niezłomnym chyba przyznać teraz głosowanie. Świetnie. Więc w następnej turze niezłomni będą mieli swoje głosowanie, aby troszeczkę podbić ich zadowolenie. Ile poumierało? Co jest? Toksyczny obszar. Dobra, dobra. Spokojnie, my tu już kończymy. Już skończymy. Właśnie budujemy ostatnią dzielnicę filtracyjną. Patrz jak się buduje. Chillera Utopia. Tu jak ładnie się buduje. Tu wydobywamy na szybko. Wrzuciłem awaryjne zmiany, żeby szybciej rdzeń wydobyć. Ostatni został. Więc mamy 4 rdzenie. Nie wiem, czy jeszcze do czegoś rdzenie będą potrzebne. Także pozwolę sobie przeznaczyć te rdzenie na upgrade naszych posterunków. Naszych kolonii. Więcej ropy? My na razie ropy nie potrzebujemy. Może na razie nie. Może potrzebujemy. Może te rdzenie jeszcze do czegoś będą potrzebne. Lodowi żeglarze. Z początku ci ludzie nie byli szczególnie skłonni do rozmów z naszymi zwiadowcami. Kiedy przekazaliśmy im racje żywnościowe i alkohol, aby mogli się rozgrzać, stali się rozmowniejsi. Jest to społeczność biegłych zbieraczy, dysponująca pomysłowymi, napędzanymi siłą wiatru saniami żaglowymi, które poruszają się po Frostlandzie. Chcą koniecznie odnaleźć pewne rodzaje mchu i grzybów jaskiniowych. Wszyscy mają, widzę, że poszukują tych grzybów jaskiniowych. Ty, faktycznie mają żaglówki z tymi na saniach. Fajne. Mają na tym punkcie obsesję do tego stopnia, że zaniedbują poszukiwanie zwykłego pożywienia. Możemy spróbować pomóc im znaleźć jaskinie albo zniechęcić ich i zmusić do powrotu w rodzinne strony. Możemy im pomóc w poszukiwaniach, uzyskamy dostęp do miejsca zbierania żywności. Albo możemy ich zmusić do powrotu. Możemy sprowadzić do miasta Nowy Londyn. Nie, pomożemy im w poszukiwaniach, jak najbardziej. 77 000 żarcia, spoko. I tu widzę kolejna, najbardziej chyba na wschód, tu już jest koniec. Lokacja. Rodziny lodowych żeglarzy. W tych schronieniach zamieszkują wyłącznie odziane w futra kobiety i dzieci. Wszystko wskazuje na to, że ich głównym zajęciem jest budowa i naprawa zmyślnych stań z żaglami dla mężczyzn trudniących się zbieractwem. Są ci tutaj, tak? Nasi mężowie rzadko wracają do domu, wyjaśnia jedna ze starszych kobiet, a kiedy już tu są, odchodzą od zmysłów. Moglibyśmy sprowadzić kobiety i dzieci do miasta Nowy Londyn, ale wiele z nich odmawia opuszczenia domu, wypatrując żeglarzy na horyzoncie. Możemy zabrać część. Część kobiet chce natychmiast odejść i udać się do miasta. Większość kobiet odmawia odejścia bez swoich synów i mężów. Aha, byśmy musieli wtedy to wybrać? Inną opcję? Bo tu już się zablokowało. No dobra, to zabierzemy część tych rodzin. A resztę zostawię, no nie, może z czasem coś się odblokuje. A może trzeba wyczerpać to źródło. Jak wyczerpiemy to źródło pożywienia, to ci mężowie będą wolni, bo nie będą polować i eksplorować i wtedy wszystkich zabierzemy. Okej, też nie głupie. Skończyliśmy wydobywać rdzenie stąd. Możemy usunąć tą dzielnicę wydobywczą. Natomiast tu się kończy budować ta dzielnica filtracyjna i nasze lodołamacze dalej cisną w kierunku kolejnego źródła rdzeni. Super. Rotacja partnerów. Będziemy regularnie przydzielać mieszkańcom nowych partnerów w celu zwiększenia dzietności i zapobieżenia wymarcia naszego gatunku. To jak było w tym serialu o Falloutie. Będziemy z urzędu przyznawać kto, kiedy, z kim, gdzie i jak. Za 50 szekli. Nice. Odbudowa Winterhome. Wszystkie źródła toksycznych gazów zostały zamknięte, a same gazy już nie zagrażają Winterhome. Miejsce, które wielu uważało za przeklęte i nieprzyjazne, dzięki naszym działaniom stało się zdatne do zamieszkania. Widzicie, towarzysze, to dzięki naszej współpracy, a nie tak jak tym zdradzieckim żbiczkom na Twitchu, na streamach, które tylko sabotują dążenia nasze do wielkiego Londynu. Tutaj żyjemy w koegzystencji z wszystkimi tymi koloniami i miasteczkami, wioskami wokół. Ten cud udowadnia, że potrafimy osiedlić się absolutnie wszędzie. Przeklęte miasto stanie się motorem napędowym naszego dalszego rozwoju. Frostland naprawdę może stać się naszym domem. Świetnie. All toxic vents have been closed. Winterhome is safe. Słyszeliście? Winterhome is safe. Patrzcie, nie ma. Możemy nawet energię geotermalną wykorzystywać. Spraw, żeby liczba populacji zamieszkiwana Winterhome urosła do 9000. Zadbaj o brak zimna, głodu i chorób. To są szczęśliwi, głodni i najedzeni. Parę problem, tylko musimy tutaj przenieść część populacji. W sumie możemy zrobić agresywne zaludnianie. Przeniesiemy po prostu dużą część populacji Londynu do ruin Winterhome.
Ile tam było potrzebne? 10 000. No to trochę Nowy Londyn opustoszeje, ale i tak duża część z Nowego Londynu chciała się przenieść do Winterhome, jak już będzie zdatne do zamieszkania, bo rozumiem, że te geotermalne źródła są nieskończone? 100 milionów, nieskończone. Czyli tu będziemy mogli na źródłach geotermalnych oprzeć permanentnie nasze generatory zasiedlane parą. Natomiast w Londynie troszeczkę było mieszkańców, ale spoko, magazyny pełne, wszyscy szczęśliwi. Wow, my mamy 500 tych chorych. Okej, to tu gdzieś był szpital. Klikniemy sobie wstępny triaż, dzięki czemu choroba spadnie, ale niektórzy od razu zostaną spisani na straty. O, widzicie? Jak szybko ich 100 zginęło, a 164 zostało od razu wyleczonych. Można. Prowadzenie eksperymentów klinicznych. Choroba poważnie spada, niektórzy pacjenci umrą. No i ciach. Będziemy jeszcze eksperymentować na tych zatrutych gazem. Jezus, to źle zabrzmiało. Dobra, będziemy potrzebowali więcej przestrzeni życiowej dla naszych mieszkańców. I tu już można wokół generatora się osiedlać. Także przygotujemy miejsca dla nowych osadników Winterhome. I musimy zbudować zaawansowaną cieplarnię na bioodpady, tylko że to zużywa rdzeń, ale dobra, to już nie problem na teraz, bo przyszłość w zasięgu ręku. Dobra robota, zarządco, już niewiele brakuje. Pokazałeś, że można przystosować się do mrozu, a nowa epoka lodowcowa to jedynie test, który wzmacnia naszą zdolność do adaptacji. Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki, jednakże droga do tego miejsca podzieliła ludzi. W Nowym Londynie atmosfera zaczyna się napiąć. Że robi się napięta, tak? Starannie przemyśl każdy kolejny krok. Świetnie. Weź się w garść, musimy to zrobić. Jeśli plan jest chory, spalasz rośliny, jeśli plon jest chory, spalasz rośliny, jeśli zwiadowca ma odmrożenia, odcinasz kończyny. A jeśli frakcja już nie służy ludziom, oddaje ich w czeluście Winterhome dla złudnej sprawy. Odbiera im przyszłość. Co robimy? Dokładnie. Pozbywamy się ludzi, którzy zniszczyli naszą przyszłość. Radykałowie z niezłomni są zdeterminowani, aby pomścić utratę swojego marzenia o wiecznym cieple, które stracili w Winterhome. Rozumiecie? Właśnie wystajemy na prostą. Zajęliśmy kolejne miasto. I teraz jedyne, co nas może zniszczyć, to my sami. Siebie. Przez podziały. Różnice. Oho! I to wszystko na oczach radnych. I ty, Brutusie, przeciwko mnie. Rozdział 5. Utopijne marzenie. Ten dopiero się obrócił. Pięknie, rozdział 5. Zabójstwo w Radzie. Zarządco, jeden z członków frakcji niezłomni śmiertelnie ugodził przedstawiciela frakcji pielgrzymi. Ładne grafiki. Zasłaniam, nie zasłaniam. W tym samym czasie uzbrojone bandy pod sztandarami frakcji niezłomni zaatakowały kilka dzielnic miasta. Nowy Londyn stał na krawędzi chaosu. Pielgrzymi są wściekli i przerażeni. Dla tych terrorystów nie ma miejsca w Nowym Londynie. Muszą odejść albo przestaną nosić miano frakcji niezłomni. Nastroje do odwetu są silne. Wygnanie frakcji niezłomni byłoby skuteczną karą i zjednoczyłoby Nowy Londyn wokół idei frakcji pielgrzymi. Możesz spróbować powstrzymać szaleństwo i dążyć do pojednania, co jednak będzie wymagało ustępstw z obu stron. To nie jedyna opcja. Wielu obywateli miasta z pewnością cię poprze. Masz szansę zdobyć autorytet, który cieszył się dawniej kapitan i doprowadzić do porozumienia zwaśnionych frakcji oraz zaprowadzić porządek. Dobrze, więc mamy 3 opcje. Pierwsza opcja to jest po prostu, żeby ich wygnać i znaleźć im nowy dom. Tym, którzy nie chcą mieszkać w Londynie, naszym Londynie, Nowym Londynie i jego koloniach. Możemy dążyć do pojednania i tu będziemy musieli zadbać, żeby wszystkie relacje z tymi społecznościami, grupowaniami były pozytywne. Albo możemy się zaprowadzić autorytarny porządek. Wybierzemy tutaj opcję drugą, mi się wydaje, bo chyba pod to cała ta nasza kampania tu leci, żeby wszystkim zrobić utopijne, family-friendly społeczeństwo. Wszystkim dogodzić i wszystkich tolerować, a porządek to my będziemy sobie zaprowadzać, bo tam pewnie też dojdziemy do tej opcji na streamach. Za porządek zaprowadzać będziemy właśnie w naszej drugiej kampanii, którą prowadzimy na streamach. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak wprowadzamy monarchię absolutną w zamarzniętym Frostlandzie i rządzimy twardą ręką niczym w poprzedniej części, to zapraszam na transmisję, a tutaj będziemy dążyć do pojednania. Kompromis, choć trudny do osiągnięcia, jest wart, jeśli ratuje życie.
Decydujesz się negocjować pokój. Musisz być wyrachowanym negocjatorem, który nawiąże dobre relacje z większością społeczności i przejmie wiele zmian w Radzie. Wybór będzie wiążący. Jeżeli go zatwierdzisz, musisz odnieść sukces, albo twoje rządy się zakończą. Na tej drodze raczej nie napotkasz przeszkód nie do pokonania. Cholipka, no mam prawdziwy dylemat, bo z jednej strony moglibyśmy budować kolejną kolonię, coś jak Winterhome, ale z drugiej strony jestem ciekaw, jakie tutaj będą opcje do głosowania. Ej, mega dobry jest Frostpunk i to może na kilka razy przechodzić. Tą podstawową wersję jeszcze. A jeszcze będą DLC-ki i ten tryb, gdzie można grać ten scenariusz w nieskończoność. Dobra, bierzemy negocjowanie. Kiedyś najwyżej zbudujemy im tą kolonię. Dobra, zaakceptuj. Budowa kolonii. Negocjacje do pojednania. Uda ci się osiągnąć pokój, gdy zdecydowana większość radnych zagłosuje za porozumieniem pokojowym. O tym nie ma jednak mowy, dopóki wszyscy nie położą kresu przemocy. Negocjując z obiema frakcjami, musisz się dowiedzieć, jakie są ich warunki. Postaraj się zbytnio nie faworyzować żadnej z grup. Będziesz potrzebować wszystkich głosów, aby uchwalić ostateczne porozumienie. Zapewniamy pokój. No dobrze. Jak widzę, tutaj jest młyn totalny, bo się dużo pozmieniało. Tu widzę, że jakieś rewolucje się ładują. Ale droga do pojednania w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Do następnego. Cześć, cześć.